Podczas jednej z wizyt w Danii odwiedziliśmy Kopenhagę i magiczne miasteczko Tivoli. Tivoli to naprawdę magiczne miejsce, które zachwyca gości w każdym wieku, będąc inspiracją dla takich znanych postaci jak Hans Christian Andersen i Walt Disney. Niezależnie od tego, czy interesują Cię bujne ogrody, żywa muzyka, czy też ekscytujące przejażdżki, na pewno będziesz się świetnie bawić. Założone w 1843 roku ogrody Tivoli przekształciły się w ceniony zabytek narodowy i popularne miejsce turystyczne. Znany autor bajek Hans Christian Andersen często odwiedzał ten park, a Walt Disney czerpał inspirację do własnych parków rozrywki właśnie z tego czarującego miejsca. Pierwotnie położone poza fortyfikacjami miasta, Tivoli jest teraz dogodnie zlokalizowane obok Central Station i w zasięgu ręki od ratusza. Jednym z powodów, dla których ogrody Tivoli pozostają tak czarujące, jest ich atrakcyjność dla zróżnicowanej publiczności. Park szczyci się oszałamiającą scenerią, wyjątkową architekturą, historycznymi budowlami i zielonymi ogrodami. Ogrodów tych nie było dane nam zobaczyć, jako że byłyśmy w zimie, przed samymi świętami, ale za to miałyśmy okazję zobaczyć cudowne, świąteczne dekoracje, jak widać na załączonych obrazkach. Gdy zapada noc, tysiące kolorowych świateł rozświetla teren, tworząc baśniową atmosferę, która jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Dzięki temu osobliwemu urokowi i zachwycającym szczegółom czekającym na odkrycie, odwiedzający mogą nawet dostrzec perliczki lub pawie swobodnie wędrujące po ogrodach. Wszystkie atrakcje są zaprojektowane tak, aby współgrać z unikalną architekturą Tivoli i bujnymi ogrodami. Niektóre przejażdżki wywołują poczucie nostalgii, podczas gdy inne są skierowane do najbardziej odważnych poszukiwaczy mocnych wrażeń. Kultowy drewniany roller coaster, zbudowany w 1914 roku, jest najstarszą i najbardziej lubianą przejażdżką w Tivoli i jedną z zaledwie 7 kolejek górskich na świecie, w których w każdym pociągu znajduje się hamulcowy. Z drugiej strony jest Vertigo, który odwraca pasażerów do góry nogami z prędkością 100 km na godzinę i został uznany za najlepszą przejażdżkę w Europie w 2014 roku. Najnowszym dodatkiem do oferty jest Villa Vendetta, największy stały dom strachu w Danii, w którym występują żywi aktorzy i można przeżyć wciągające doświadczenie w 12 odrębnych pokojach na 800 niesamowitych metrach kwadratowych. Tej atrakcji również nie dane było nam doświadczyć, ale to nic straconego, bo planuję kolejną podróż do cudownej Danii w tym roku w okresie letnim i powrót do Tivoli jest na mojej liście. Jeżeli chodzi o posiłki, Tivoli oferuje niezwykłą gamę opcji gastronomicznych. Wielu odwiedzających
decyduje się na pikniki w ogrodach, ale jest też szeroki wybór restauracji do wyboru. Goście mogą delektować się wszystkim, od autentycznych dań duńskich i francuskich dań bistro po burgery gourmet. Do znanych miejsc należą Figaro, bistro z owocami morza, ceniona sieć burgerów Gasoline Grill i Gemüse, jedna z najlepszych wegetariańskich restauracji w mieście. Z kolei dla tych, którzy szukają bardziej swobodnego doświadczenia kulinarnego, Tivoli ma również stoiska z jedzeniem. W pobliżu rogu Central Station w Tivoli odkryjesz Tivoli Food Hall, zaprojektowany przez tych samych architektów, którzy stworzyli kultową szklaną piramidę w Louvre w Paryżu. Wewnątrz czeka na Ciebie różnorodny wybór kuchni, w tym zdrowe dania islandzkie w glue i wytrawne płaskie chleby z północnoafrykańskiej waka, a także wiele innych pysznych opcji. Dodatkowo możesz odwiedzić elegancki Nimb i Nim Hotel położony w ogrodach Tivoli. Mogą pochwalić się kilkoma restauracjami, takimi jak Fru Nimb, gdzie można delektować się tradycyjnymi duńskimi smørbrød, czyli kanapkami z otwartą buzią. Nie przegap Copenhagen, wspaniałej cukierni, znanej z wykwintnej kawy, ciast i szampana. W tej chwili akurat oglądacie mnie pływającą łódką po jeziorze, pośród tych wszystkich pięknych, świątecznych dekoracji. Nie ukrywam, że było potwornie zimno, ale rozgrzałyśmy się później w jednej z restauracji, o których właśnie wspomniałam. Program muzyczny Tivoli co roku prezentuje ekscytujący zestaw wydarzeń skierowany do osób w każdym wieku i o różnych gustach muzycznych. Oprócz głównych atrakcji, takich jak Friday Rock i Summer Classic, w Tivoli można codziennie oglądać występy na żywo. Aby uzyskać szczegółowe informacje, trzeba zapoznać się z kalendarzem muzycznym na stronie internetowej Tivoli Gardens. Jeżeli chodzi o sezonową ofertę Tivoli, ogrody witają gości przez cały rok szeregiem tematycznych atrakcji. Każda pora roku, Halloween, Boże Narodzenie, zima i lato, przynosi swoją własną, odrębną atmosferę, a ogrody są tak pięknie przekształcane, aby przywołać ciepłą przytulność zimy, świątecznego ducha Bożego Narodzenia. Nostalgiczną esencję długich letnich dni i niesamowity urok Halloween. Dobrze jest odwiedzić stronę internetową Tivoli, aby poznać konkretne godziny otwarcia w każdym sezonie, zanim się tam wybierzemy. W Danii okres świąteczny rozpoczyna się w połowie listopada, kiedy to Tivoli Gardens otwiera swoje podwoje na sezon bożonarodzeniowy i słynny targ. Dla wielu Duńczyków wycieczka do Tivoli jest koniecznością w okresie świątecznym, a powodów jest wiele, zaczynając od oszałamiających dekoracji. Nawet najbardziej oddani dekoratorzy wnętrz byliby zdumieni niezwykłym pięknem duńskich ogrodów. Ponad 1 milion migoczących świateł rozświetla teren każdego wieczoru, wnosząc do atmosfery poczucie zachwytu. Choinka
zajmuje ważne miejsce w duńskich tradycjach świątecznych, a Tivoli wzmacnia to uczucie imponującą ekspozycją 1000 drzew i dodatkowych 7,5 ton gałęzi jodłowych rozrzuconych po całym parku. Zachwycający aromat dodaje uczty wizualnej. Dekoracje, które właśnie oglądamy, mają specjalny motyw skupiony wokół serc, eksponowanych w całym ogrodzie. Warto zauważyć, że tuż przed hotelem Nim znajduje się uderzające 35-metrowe świecące serce, które naprawdę się wyróżnia. Oddawanie się świątecznym potrawom i napojom jest niezbędne w naszych obchodach Bożego Narodzenia. W Tivoli nigdy nie jesteś daleko od pysznych duńskich przysmaków. Miłośnicy słodkości będą szczególnie zadowoleni. A Bläskive, zachwycająca hybryda pączków i naleśników, można znaleźć wszędzie w Danii w tym sezonie. Te okrągłe przysmaki najlepiej smakują zanurzone w dżemie, a następnie obtoczone w cukrze pudrze. I są absolutnie nie do odparcia. Nie musicie wierzyć mi na słowo. W okresie Bożego Narodzenia Tivoli sprzedaje zdumiewające prawie 1,5 miliona kilogramów tych przysmaków wraz z 200 000 litrów grzanego wina, znanego jako glögg. Mówi to za siebie, prawda? I trochę opowiem Wam o historii samych ogrodów. Zainspirowany parkami rozrywki, które spotkał za granicą, George Carstensen, założyciel, uzyskał królewską zgodę na założenie ogrodów Tivoli. 15 sierpnia 1843 roku ogrody zostały otwarte dla entuzjastycznej publiczności, która była oczarowana ich wyrafinowaną i egzotyczną estetyką. Wśród uczestników był znany duński pisarz, jak już wspomniałam, Hans Christian Andersen, który czerpał inspirację do swojej opowieści Słowik, którą na pewno wszyscy znamy. Carstensen szukał zawsze innowacyjnych sposobów na utrzymanie zaangażowania odwiedzających. W 1844 roku założył Tivoli Youth Guard. Początkowo zaprojektowana, aby przynieść energię i zabawę, Youth Guard przekształciła się w cenioną jednostkę kulturalną, szczycącą się jednym z najlepszych programów edukacji muzycznej dla dzieci w Danii. Od samego początku Tivoli Gardens wprowadziło opłatę za wstęp. Początkowo wstęp kosztował 1 markę. Aby wzbudzić lojalność wśród gości, Tivoli wprowadziło w 1845 roku usługę abonamentową zwaną Tivoli Pass. Te wczesne przepustki były dostosowane do różnych profili odwiedzających, oferując opcje dla samotnego dżentelmena, dżentelmena z damą lub dżentelmena w towarzystwie 2 dam w cenach odpowiednio 8, 12 i 16 Riksbankdaler. W tym samym czasie jeden Riksbankdaler był wart 6 marek. George Carstensen pełnił funkcję dyrektora Tivoli Gardens przez zaledwie 5 lat. W 1848 roku zaciągnął się do walki w I wojnie o Schleswig, co doprowadziło do jego zwolnienia z Tivoli przez zarząd za złamanie umowy. Chociaż początkowo opuścił Danię, Carstensen ostatecznie powrócił z aspiracjami stworzenia konkurencyjnego miejsca rozrywki Alhambry we
Frederiksbergu. Niestety zmarł na zapalenie płuc w styczniu 1857 roku w wieku 44 lat i nie dożył jego otwarcia w tym samym roku. Od samego początku Tivoli Gardens obejmowało pantomimy zakorzenione w tradycji commedia dell'arte. Teatr pantomimy zbudowany w 1874 roku jest najstarszą budowlą w Tivoli i jest obecnie uznawany za zabytek. Fraza "Med folket fælles glæde", czyli wspólna radość z ludźmi, wyświetlana w języku chińskim nad sceną, oddaje istotę tego, co reprezentują Tivoli Gardens. Od otwarcia w 1843 roku muzyka w Tivoli była pod kierunkiem szanowanego Ho Si Lumby. Utalentowany skrzypek i kompozytor stworzył prawie 800 utworów, w tym polki, walce i galopy. Wiele z nich specjalnie dla Tivoli, takich jak słynny szampański galop. Zimą Lumby i jego orkiestra dużo podróżowali po Europie, zyskując znaczące uznanie w Niemczech, gdzie został nazwany Straussem Północy. Pierwszy diabelski młyn w ogrodach Tivoli zadebiutował w 1884 roku. Była to atrakcja napędzana parą, wyposażona w 6 gondoli, odzwierciedlająca ówczesną fascynację balonami. Ta duża kolejka gondolowa stała się ulubioną atrakcją wśród odwiedzających. Obecny diabelski młyn, będący trzecią wersją tej uwielbianej przejażdżki, został uruchomiony w 1943 roku, aby uczcić stulecie Tivoli i początkowo znajdował się w miejscu, w którym obecnie znajduje się Erasmus Club World. Jezioro Tivoli powstało w 1887 roku po zburzeniu zachodnich fortyfikacji Kopenhagi. Pierwotnie część miejskiej fosy, ogrody Tivoli, zostały założone poza murami miasta w 1843 roku. Wcześniej odwiedzający cieszyli się przejażdżkami gondolą, oglądali pokazy chodzenia po linie nad wodą i obserwowali łodzie przybywające z plaży Kalvebod. W latach 1887–1930 na jeziorze Tivoli odbywało się wiele wspaniałych wydarzeń z realistycznymi projektami plenerowych scenografii. Tematyka zmieniała się co roku. Włochy w 1887, Egipt w 1911 i Jawajska wioska w 1933. Ponadto, począwszy od 1908 roku, wprowadzono kolejkę wodną, która kończyła się dramatycznym pluskiem do jeziora. Pierwotne wejście do ogrodów Tivoli miało prostą drewnianą bramę z kasami biletowymi. W 1890 roku odsłonięto główne wejście i otaczające je budynki. Początkowo bardziej rozległe fasady te obejmowały Teatr Apollo na wschodzie i restaurację Vivel, później zwaną jako Vivex, zlokalizowaną w widocznym miejscu na skrzyżowaniu ulic Westerbrogade i Bernstorffsgade. Podczas I wojny światowej restauracja ta stała się popularnym miejscem spotkań tzw. baronów gulaszu,
którzy czerpali zyski ze sprzedaży wątpliwych produktów spożywczych żołnierzom walczących narodów. Później była wykorzystywana do transmisji radiowych na żywo, zanim ostatecznie zamknięto ją na początku lat 60. Zbudowana w 1900 roku przez Knuda Arne Petersena, który był wówczas dyrektorem i architektem Tivoli, japońska pagoda początkowo miała być świetlistą wieżą. Wyposażona w 2800 misternie zaprojektowanych szklanych lamp, rozświetla noc i tworzy oszałamiające odbicie w jeziorze Tivoli. Czerpiąc z wschodnich zasad projektowania, jej architektura zawiera elementy zarówno japońskich, jak i chińskich pagód i świątyń. Wcześniej nazywana chińską pagodą, pierwotnie obejmowała herbaciarnię, zanim rozszerzyła swoje menu o dania duńskie i azjatyckie. Obecnie japońska pagoda prezentuje różnorodne restauracje pop-up, w których uznani szefowie kuchni prezentują dania wyróżnione gwiazdkami Michelin z różnych kuchni świata. Rodzina Nimb, która wcześniej zarządzała Divan 2, otrzymała możliwość prowadzenia wspaniałej restauracji znajdującej się w nowo wybudowanym bazarze po przeniesieniu Bernstorffsgade na zachód. Ten pałac, zaprojektowany w stylu orientalnym, jest obecnie znany jako Nimb, honorując restauratora, który zbudował jego prestiżową reputację. Po gruntownym remoncie budynek otwarto ponownie w 2008 roku. Obecnie mieści się w nim hotel i kilka lokali gastronomicznych. Także to tyle, co udało mi się wyszperać na temat tych cudownych ogrodów. Wiele o nich słyszałam, ale tak naprawdę nie zdawałam sobie sprawy z ich uroku, dopóki się w nich nie znalazłam. Wiadomo, że każdy kraj ma w sobie coś niepowtarzalnego, ale są wśród nich takie, do których nie musimy już wracać i takie, do których wracać nie przestajemy. Dla mnie Dania jest właśnie jednym z nich. Byłam w tym kraju już 4 razy i jestem pewna, że będę jeszcze nie jeden raz. Także powoli się już z Wami pożegnam. Mam nadzieję, że przedstawiane przeze mnie miejsca są dla Was jakąś inspiracją i że skorzystacie przynajmniej z niektórych moich rad, dokąd się udać na następną wycieczkę. Trzymajcie się.